Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau. Jestem tu na początku ulicy Lea. Dziś będziemy rozpracowywać początek ulicy Lea i tajemnicę związaną z pochowanymi ciałami w czasach ubecji. Do tej pory jest to zagadka, czy ciągle tam leżą, jak również o tajemniczych literach V malowanych na kamienicach w czasach nazistowskich. Są po dziś dzień te ślady tu w tej też tak zwanej dzielnicy niemieckiej. Także ulica Lea, która nosiła wiele nazw, Kościelna, Dzierżyńskiego, jak również Nürnberger Straße w czasach nazistowskich, więc wiele nazw. Zaczynamy dzisiaj od tajemniczego budynku na początku ulicy Lea. Lecimy! Tak jak wspomniałem, była tutaj niemiecka dzielnica mieszkaniowa i w okresie okupacji Niemcy liczyli na rychłe zwycięstwo pod Stalingradem i znaczyli takie litery V na niektórych kamienicach właśnie przy ulicy Lea i sąsiednich. I tak idziemy parę kroków ulicą Lea i natrafiamy na willę Edmunda Rosenhaucha. Willa wybudowana przez architekta, którego już znacie z mojego vloga Tropem Masonów Krakowskich. Wacław Krzyżanowski projektował dom dla rodziny Bolerów, jak również budynek A0 Akademii Górniczo-Hutniczej. I tutaj ta willa w stylu zmodernizowanego klasycyzmu właśnie była wybudowana przez 3 lata. W 1928 roku ukończono dla słynnego żydowskiego okulisty, nominowanego przez Józefa Piłsudskiego, podpułkownika polskiej armii Edmunda Rosenhaucha. Ludzie mówili, że ustawiały się kolejki wzdłuż całej ulicy Lea, a wiem, że tu jest ponad 200 numerów, aby leczyć się u niego. Leczył się u niego też pewien oficer Luftwaffe, o którym powiem za chwilę. Front budynku, mimo swej niewielkiej wysokości, tworzył monumentalny nastrój, taki pełen grozy przy zastosowaniu uskokowego portyku wgłębnego. Willa posiada 2 wejścia, gdyż w jednej części Rosenhauch przyjmował pacjentów jako okulista, a w drugiej była to część wolno stojąca z dużym ogrodem i tymi polami w sąsiedztwie. Zobaczcie na starej fotografii, jak samotnie stała ta willa. W 1939 roku, dokładnie 6 września, Wehrmacht wkracza do Krakowa i Edmund ucieka do Lwowa, ale tam po zajęciu miasta przez Niemców zostaje aresztowany i przewieziony z powrotem do Krakowa, do więzienia Montelupich. Tu polecam mój vlog o Montelupich, Zajawka u góry. Mimo że przez pewien czas mieszkał w krakowskim getcie, udało mu się ukryć swoje żydowskie pochodzenie. Też leczył właśnie pewnego oficera Luftwaffe i on załatwił mu właśnie uzyskanie papierów aryjskich, czyli właśnie przeżyć II wojnę światową. Po wojnie nie było tu dla niego miejsca, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i mieszkał w Nowym Jorku, gdzie zmarł tamże w latach 60. Po wojnie willa została zajęta przez Urząd Bezpieczeństwa, czyli bezpiekę, znacjonalizowana i tutaj ten czas terroru. Polecam wystawę, oprowadzam też po muzeum na ulicy Pomorskiej, gdzie do 1956 roku Urząd Bezpieczeństwa tutaj gościł. I co się tutaj działo? Pani Aleksandra, która mieszkała po drugiej stronie pod numerem 10B, tak opisuje sytuację. Była tutaj powiatowa komisja uzupełnień. Do budynku przywożono na przesłuchania żołnierzy, wiemy, wyklętych, skatowanych, wyprowadzanych przez schody do ogrodu i do piwnic właśnie za tą willą. Było słychać krzyki bitych i było widać skatowanych, wleczonych do piwnicy. To, co pamiętam, to żołnierzy kopiących długie doły na terenie ogrodu przylegającego do willi. Zwykle wieczorem, a rano doły były zasypywane. Gdy robiono remont, bo wprowadzono potem już przedszkole w tym miejscu,
część tego ogrodu wyłożono kostką brukową. Parę lat temu w ogrodzie willi powstał nowoczesny apartamentowiec, natomiast tu w willi jest samorządowe kolegium odwoławcze. Czyli podsumowując, na początku willa żydowskiego okulisty Edmunda Rosenhaucha, w czasie okupacji hitlerowskiej wojsko, czyli Wehrmacht nazistowski miał tutaj swoją siedzibę. Po wojnie ubecja, torturowanie właśnie żołnierzy wyklętych, innych działaczy. W końcu przedszkole, dzieciaki goniły w tym ogrodzie, aż w końcu samorządowe kolegium odwoławcze. Taki los pierwszego budynku, który analizujemy. Jeszcze wrócimy na ulicę Lea. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcjach, naciskaniu dzwoneczka, jak również oglądaniu moich vlogów do końca. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia już w kolejnych odcinkach ulicy Lea, którą zamierzam właśnie tak analizować. Życzę Wam super jeszcze słonecznych świąt wielkanocnych. Trzymajcie się, cześć!